Cześć, ja jestem Michał, a to jest Przemek. Opowiemy Ci dzisiaj, jak będzie wyglądać rekrutacja na staże wakacyjne. Tegoroczne staże to już kolejna edycja programu staży wakacyjnych w Codewise. W ubiegłym roku na staż dołączyło do nas 9 osób, które pracowały z nami nad rozwojem naszych głównych produktów. Po stażu zostało z nami 8 osób. Właśnie rozpoczynamy rekrutację na tegoroczne staże i teraz opowiemy Ci, jak będzie wyglądać ten proces. Proces rekrutacyjny składa się z 3 etapów: aplikacja, test techniczny i rozmowa w biurze. Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest Twoja aplikacja na staż. Zgłoszenie możesz przesłać za pomocą formularza na stronie codewise.com/internship. Wysyłając zgłoszenie, powinieneś dołączyć swoje CV. Zawrzyj w nim informacje o Twoich umiejętnościach, edukacji oraz, jeżeli miałeś okazję wcześniej pracować, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Nawet jeżeli to była praca poza branżą tech. Na pewno warto dodać informacje o projektach programistycznych, które zrealizowałeś podczas studiów w ramach kół naukowych lub jako zlecenie czy hobby. Opisz, na czym polegał ten projekt, co było jego celem, jaka była w nim Twoja rola, w jak dużym zespole go realizowałeś oraz jakie technologie wykorzystywałeś. Jeżeli opublikowałeś kod źródłowy tego projektu, koniecznie zamieść w CV link do repozytorium. Pomoże nam to wszystko lepiej ocenić, czy będziesz pasować do naszego zespołu. Drugim etapem rekrutacji jest test techniczny na platformie DevSkiller. Test możesz rozwiązać w dogodnym dla siebie czasie przed określonym przez nas deadline'em. Na rozwiązanie będziesz potrzebować około godziny. Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia testu. A test składa się z 2 typów zadań: zamkniętych pytań testowych, gdzie należy wybrać właściwą odpowiedź, oraz prostych zadań programistycznych, gdzie należy przesłać kod będący rozwiązaniem przedstawionego problemu. Za pomocą pytań testowych sprawdzamy ogólną wiedzę i znajomość technik programowania, podstawowych konceptów języka programowania, Java na backend i JavaScript na frontend. Nie przejmuj się, jeżeli nie znasz odpowiedzi na któreś z pytań. Niektóre z nich mogą być trudniejsze, ponieważ chcemy sprawdzić Twój poziom wiedzy i doświadczenia. W części zadań do zakodowania sprawdzamy poprawność rozwiązania przedstawionego problemu, uwzględniając przy tym przypadki brzegowe, a także poprawność użycia elementów języka i podstawowych API. Poprawność Twojego rozwiązania możesz sprawdzić sam, uruchamiając załączone testy. Za pomocą zadania staramy się zasymulować rozwiązanie rzeczywistego, prostego problemu, z jakim możesz spotkać się w codziennej pracy. Nie są to łamigłówki algorytmiczne, nie wymagamy specjalnego przygotowania z algorytmów i struktur danych. Optymalizacja rozwiązania jest mile widziana, ale nie jest najważniejsza. Twój kod przede wszystkim powinien poprawnie rozwiązać przedstawiony problem. Sprawdźmy teraz, jak wygląda rozwiązanie testu w praktyce, przechodząc przykładowy test na platformie DevSkiller. W mailu od nas dostaniesz zaproszenie do wykonania testu. Zwróć uwagę na czas, do kiedy można to zrobić. Po przejściu do testu zostaniemy przekierowani na ekran startowy, gdzie poza podstawowymi informacjami o teście znajdziemy też dane, z czego składa się ten test, z ilu pytań, ile trwa. No i na dole też jest sekcja Good to Know. Naprawdę dobrze się z tym zapoznać, polecam. Po zaakceptowaniu warunków możemy rozpocząć test. Wspomnę tylko, że po wciśnięciu tego przycisku zaczyna upływać czas, także bądźcie tego świadomi. No i na głównym ekranie widzimy przede wszystkim na samej górze tutaj licznik czasu, który gdy dojdzie do zera, zostaniemy przekierowani po prostu do następnego pytania. A więc po zaznaczeniu odpowiedzi, mam nadzieję, że poprawnej, pewnie nie, ale sprawdzimy potem, możemy wcisnąć Next i nie czekać, aż ten czas dojdzie do zera, tylko samemu sobie przejść dalej. Niektóre pytania będą zawierały fragment kodu do przeanalizowania i również trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie na podstawie tego kodu. Część pytań pozwala na zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, tak jak tutaj. Tutaj widzicie kwadraciki przypominające checkboxy wokół literek, także łatwo po tym rozpoznać. Zdarzą się też zadania, gdzie odpowiedzią będzie fragment kodu, więc bądźcie na to gotowi. Ostatnie zadanie jest to zadanie programistyczne. Tutaj również możecie zobaczyć licznik czasu, a w dolnej sekcji 4 sposoby rozwiązania zadania. 2 bazujące na Waszym lokalnym IDE i Waszym komputerze, czyli można pobrać kod za pomocą
Gita bądź ściągnąć plik zip i rozwiązać, potem odesłać. Oraz dwa sposoby bazujące na wbudowanym w przeglądarkę IDE. Albo takim podstawowym, albo bazującym na IntelliJ. Ja wybiorę sobie podstawowy. No i dostajemy taką naprawdę prostą przeglądarkę kodu. Z prawej strony znajdziemy opis zadania i problem do rozwiązania z dokładnym opisem, z przykładami, z jakimiś hintsami, które warto sobie poczytać, poanalizować. Z lewej strony znajdziemy strukturę projektu, gdzie przede wszystkim znajdziemy bazowy kod źródłowy, czyli już zaczęty projekt, gdzie trzeba wpisać rozwiązanie opisane w problemy po prawej stronie. Oraz jest pliczek też z testami, który testuje nasze rozwiązanie, czy jest poprawne. Żeby sprawdzić i zbudować projekt, wystarczy wcisnąć jeden z tych dwóch przycisków na dole, na przykład Build and Run. Kiedy Maven już upora się z naszym kodem, zobaczymy wynik kompilacji, budowania w konsoli. Oczywiście testy nie przeszły, jest jeden fail, jeden error. Tak samo tutaj w tym podglądzie bardziej graficznym. No żeby to zmienić, proste, że musimy zaimplementować odpowiednie rozwiązanie. Gdy nasze rozwiązanie jest już kompletne, albo tak nam się przynajmniej wydaje, możemy to sprawdzić za pomocą, w ten sam sposób co poprzednio, czyli znów budujemy i uruchamiamy testy. I po kilku chwilach dowiemy się, czy się udało. Wygląda na to, że jest OK. 2 testy przeszły, żaden nie sfailował. Jest super. Jesteśmy gotowi do zakończenia pracy nad zadankiem. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Finish na dole. Potwierdzam. Ten ekran oznacza to, że zakończyłeś test, a rozwiązanie zostało do nas przesłane. Kandydatów, którzy najlepiej rozwiążą test techniczny, zaprosimy na ostatni, decydujący etap rekrutacji, czyli rozmowy w biurze. Podczas tego spotkania poznasz przyszłego kolegę zespołu oraz team leada, z którymi będziesz pracował na co dzień. Podczas rozmowy będziesz miał do rozwiązania proste zadanie programistyczne. Będziemy chcieli zobaczyć, jak podchodzisz do rozwiązania problemu, jak starasz się go zrozumieć, w jaki sposób analizujesz możliwe rozwiązania oraz w jaki sposób starasz się udoskonalić początkowo być może jeszcze nieoptymalne rozwiązanie. Będzie to też świetna okazja, żeby się lepiej poznać, również pod względem sposobu pracy. Dowiesz się więcej o firmie, o projektach, które realizujemy w Codewise, a także obejrzysz nasze biuro. Zobaczysz, czy Ci się u nas podoba i czy będziesz chciał z nami rozwijać swoją karierę. Rekrutacja już ruszyła. Jeżeli zastanawiasz się nad aplikowaniem na staż, nie zwlekaj. Masz czas do 11 kwietnia. W ramach kolejnego etapu wyślemy Ci zaproszenie do wykonania testu na DevSkillerze. Na tą część rekrutacji poświęcamy tydzień zaraz po świętach wielkanocnych, od 12 do 19 kwietnia. Ostatni etap, czyli rozmowy w biurze, odbędą się w ostatnim tygodniu kwietnia, tuż przed majówką. Zaprosimy na nie wybranych kandydatów, którzy najlepiej rozwiązali test, a ich CV, w tym zrealizowane projekty, wydały nam się interesujące. Także czasu coraz mniej, nie zwlekajcie. Jeżeli ciekawią Cię tajniki i styl pracy w Codewise, to chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania. Spotkasz nas m.in. na takich meetupach jak Dev.js i Garage.js. Oba wydarzenia odbędą się u nas w biurze. Ponadto znajdziesz nas na targach pracy AGH oraz studenckim festiwalu informatycznym. Zapraszamy Cię również na nasz kanał na YouTube, gdzie w cyklu Codewise Decoded opowiadamy o różnych aspektach naszej pracy. Tam możesz też posłuchać, o co o stażach myślą uczestnicy poprzedniej edycji. I to już wszystko, czym chcieliśmy się dzisiaj podzielić. Czekamy na Twoje pytania w komentarzach pod filmem. Możesz także napisać do nas na adres podany na stronie stażu. Do zobaczenia na meetupach, targach pracy i mamy nadzieję na rekrutacji. Cześć!